Cześć, witam serdecznie. Dzisiaj kolejny z moich akwariów. Tym razem zbiornik biotopowy dla Asteanax mexicanus. Jak widać, wystrój imituje jaskinię. Jest tu trochę stalagmitów, stalaktytów, jakieś polewy. No i oczywiście rybki jaskiniowe, które nie mają oczu. Zazwyczaj mam tutaj takie właśnie oświetlenie, żeby nie stresować ryb, ale niestety widać tutaj mało szczegółów. Tak więc zmienimy może oświetlenie. Momentu. O, troszkę jaśniej. Później pokażę lampę, której używam tutaj do oświetlania. Może tak lepiej. Możecie napisać w komentarzach, jak było lepiej z ciemniejszym oświetleniem, czy z takim. Zbliżmy na ryby. Można zauważyć, że charakterystyczną cechą jest to, że ciało jest pozbawione pigmentu. No, w jaskini nie jest nam to potrzebne. No i nie widać oczu. Co prawda oczy są, ale są bardzo małe, wielkości szpilki i są zarośnięte taką błoną dodatkową, ochronną. Ryby, jak się rodzą młode, czy też wylęgają z jaja, mają oczy na początkowym etapie, reagują na światło i cień, ale z czasem oczy zanikają. Kolejną ciekawostką tych ryb tutaj jest to, że jest to forma jaskiniowa gatunku powierzchniowego. Ryby mogą się ze sobą krzyżować, dając płodne potomstwo, przy czym ryby wykazują mieszane cechy w większym lub mniejszym stopniu, te jaskiniowe. Raczej unikają światła również. W naturze też właśnie się takie ryby spotyka, więc to nie to, że ktoś sobie je skrzyżował w akwarium. No ale to taka ciekawostka, że jeden gatunek może występować w tak dwóch różnych formach. Wydawałoby się, że to dwa różne gatunki. Asteanax mexicanus, jeszcze raz wspomnę, czyli ślepczyk jaskiniowy. No, teraz przy tym jaśniejszym świetle lepiej widać wystrój akwarium. Może powiedzmy sobie o tym na początek. Chciałem stworzyć biotop. Od wielu lat zbierałem skałki w tym celu. Chodzi mi tutaj o te różne nacieki, które posiadam, jak widać. Część z nich gdzieś tam kupiłem na giełdach minerałów. Niektóre znalazłem w starych kamieniołomach na Śląsku, gdzie są zniszczone jaskinie. Ale tam raczej obecnie to można znaleźć tylko jakieś ułamki. Ja to już lata temu tam byłem. Już było przegrzebane. Ale można próbować, na przykład w Wojcieszowie. Jak widać, rybki dość duże, należą do rodziny kąsaczowatych. U mnie w akwarium obecnie osiągnęły tak 8 do 10 cm, no około 10 to największe egzemplarze. Samca od samicy trudno odróżnić, ale tu akurat widzimy samicę i samca. Samica ma bardziej okrągły brzuch, samiec ma taki bardziej płaski, przez co wydaje się bardziej wygrzbiecony. W związku z tym no, tutaj u góry samiec płynie, tutaj samica. Chwila wprawy i da się rozpoznać. Chciałbym kiedyś w końcu rozmnożyć te ryby, bo mam je już około 2 lat. One są dość długowieczne, więc nie ma się co spieszyć. Ale trudno jest je zdobyć, więc fajnie by było mieć gdzieś zapasową populację młodszych ryb. No popróbuję w tym roku. Mam ku temu możliwość, ponieważ mam 2 wolne akwaria, 250 litrów. Do tarwa wymagany jest ruszt ikrowy, ponieważ ryby pożerają ikrę.
pomimo tego, że są ślepe, mają mapę 3D akwarium w swojej głowie. Obecnie, kiedy są już oswojone z akwarium przez tak długi czas, nie zderzają się z żadnymi elementami akwarium. Po przeniesieniu ryb do nowego zbiornika albo po dołożeniu czegoś do dekoracji może się zdarzać przez pierwsze, powiedzmy 1, 2, 3 dni maksimum, że ryby będą się zderzać z nową przeszkodą, bo nie będą jej znały. Dlatego ważne jest, żeby w akwarium dla tych ryb nie robić żadnych zmian. Zresztą jest to najbardziej wdzięczny ze wszystkich możliwych low-techów. Obecnie mam to tylko napowietrzanie, bo no, to jest jedna z obrzydliwych cech tych ryb, ale zjadają własne odchody pomimo karmienia. W naturze zjadają też odchody nietoperzy, czyli tak zwane guano. Mogą wytrzymać nawet pół roku bez jedzenia, o ile wcześniej będą intensywnie karmione. W naturze to polega na tym, że w porze deszczowej podnosi się poziom wody w jaskiniach. Niedostępne wcześniej dla ryb chodniki czy też ciągi jaskiniowe stają się dostępne. Ryby tam wpływają, a później w porze suchej woda opada, no i ryby zostają uwięzione. Na odcięte od głównego koryta zaczynają głodować. No i wtedy są w stanie zjeść naprawdę wszystko, nawet właśnie odchody nietoperzy. No, powracając do tej pory deszczowej, kiedy jest obfitość pokarmu, one mają niesamowitą zdolność regeneracji wątroby. Gromadzą tłuszcz w wątrobie, stłuszczają ją całkowicie, czekając na ciężkie czasy, no i później w ciężkich czasach po prostu przebudowują znowu tą wątrobę, zastępują ten tłuszcz, który zgromadziły, komórkami wątroby. Wątroba odrasta całkowicie. Są prowadzone badania nad tymi rybami właśnie w tym kierunku. Są też całkowicie insulinoodporne. To też jest badane. Także ryby mogą też pomóc ludziom, jak widać. Jeżeli chodzi o podłoże, użyłem akurat tutaj piasku kwarcowego, takiego białego, fajnego. Natomiast najlepiej byłoby użyć piasku wapiennego, ale do takiego akurat nie miałem dostępu, jak budowałem zbiornik. No ale odjedźmy. Wydaje mi się, że udało mi się uchwycić klimat jaskini. Tu centralnie jest tak jak w cenocie, studnia ze światłem. W bokach ryby mają cień. Normalnie tą lampkę włączam tylko dla dekoracji, bo ryby nie wymagają w zupełności tego, aby im świecić. Wręcz nie jest to wskazane. Nie jest według mnie wskazane wpuszczać do akwariów, gdzie jest oświetlenie i rośliny. To przeszkadza rybom w orientacji. Zbyt wiele elementów, a szczególnie jeżeli chodzi o rośliny, no to one rosną, gdzieś tam zmieniają układ swoich liści, no i to rybom przeszkadza. A poza tym powinny być według mnie trzymane w gatunkowym akwarium z tego względu, że mogą podskubywać inne ryby. No to jest taka strategia też przeżycia, że jak nie ma nic innego do zjedzenia, to można zjeść kawałek płetwy ryby obok. Jeżeli chodzi o karmienie ryb w akwarium, no to należy dawać według mnie karmę granulowaną o mocnym zapachu. Granulowaną tak, żeby nam się nie roznosiła po akwarium, aby można było nakarmić ryby w jednym miejscu. Za chwilę to pokażę. No a mocno pachnącą, ponieważ węch jest jednym z atrybutów tych ryb. Kierują się głównie węchem i właśnie wskazaniami linii bocznej, plus tym zapisanym w głowie obrazem otaczającego je środowiska. Bardzo dobrą pamięć mają, także potrafią pływać naprawdę z dużą prędkością między tymi stalagmitami obecnie. Nakarmy je, zobaczcie jak żerują. Zbliżę, momento. Tutaj mam karmę w palcach, wsadzam palce pod wodę, tak aby
karma mogła z pomiędzy palców swobodnie opadać po namoknięciu. To jest taka karma sery. Momento. Sera insect granules. Bardzo chętnie zjadane przez wszystkie ryby. No i jak widać, po węchu ryby trafiają do karmy. Karma jest podana tylko w jednym miejscu, w związku z czym nie będzie nam gdzieś tam gniła. Jeżeli rozejdzie się po powierzchni wody, no to wpadnie za te wszystkie elementy dekoracji. Tam ryby nie dotrą, no i po prostu nam zgnije zwyczajnie. Także trzeba zwracać na to uwagę, mieć takie właśnie miejsce jak ja tutaj. Wcześniej tutaj było trochę więcej piasku, ale ryby go rozkopały. Ogólnie rzecz biorąc, no, ryby muszą mieć sporo miejsca do pływania. Także musimy, że tak powiem, powściągnąć się trochę, jeżeli chodzi o dekoracje. U mnie jest trochę, wydawałoby się, surowo. Jeszcze raz odjadę. No ale ja osobiście nie uważam, żeby tak było. Kiedyś chodziłem po jaskiniach, sporo się tym interesowałem i no, tak może wyglądać gdzieś tam w jednym z ciągu chodników jaskiniowych zalanych przez wodę. Co prawda pod wodą stalagmity się nie tworzą, no ale załóżmy, że to jest właśnie taki ciąg, który został w porze deszczowej zalany, no i tam rzeczywiście mogą być właśnie jakieś stalagmity, połamane stalaktyty, które odpadły od stropu, jakieś polewy, takie rzeczy. Na pewno są otoczaki wapienne. Ja mam tutaj trochę takich otoczaków. Tak to zazwyczaj w tych podziemnych potokach wygląda, że tylko jest piasek wapienny i otoczaki plus skały. Tutaj akurat wykorzystałem tło do akwarium. Leżało przez lata, nie wykorzystałem je do niczego, no i trafił się moment, gdzie zdobyłem Astyanax, no i mogłem to tło wykorzystać. Świetnie to wygląda, idealnie się komponuje, jak widzicie. No, myślę, że to tyle na dzisiaj, jeżeli chodzi o te ryby. Naprawdę polecam. Najlepszy możliwy low-tech. Zero światła, zero ogrzewania. Ryby jedzą wszystko. W żaden sposób nie blokują Was z urlopem. Można je intensywnie karmić przez tydzień, po czym wyjechać na 2 tygodnie. To rybom nie zaszkodzi. Tak jak wspomniałem, do pół roku mogą wytrzymać. Jest to prawdą, bo kiedyś wcześniej z boku tego akwarium miałem taki pojemnik na rozwielitki, które hodowałem po ciemku w piwnicy. Z tego czasu miałem taki projekt. No i jedna z ryb wyskoczyła, no i wpadła do tego pojemnika. On miał tak ten plastik z 10 litrów, może 15. Nie wiedziałem o tym. No i po pewnym czasie, no myślę, że po jakichś 2, może 3 miesiącach, stwierdziłem, że nic w tym zbiorniku nie ma, więc mogę go zlikwidować. Stwierdziłem, że się nie udało z hodowlą, po czym w środku znalazłem wychudzoną rybę. No i po wpuszczeniu bez problemu się z powrotem zaaklimatyzowała, no i żyję tutaj do teraz. Mam 8 ryb, jak widać, raz, 2, 3, 4, 5, no i 3 tutaj. Mam 8 ryb, no mówię, chcę je rozmnożyć, zobaczymy jak to pójdzie. Ponoć nie takie to proste, no ale kto nie próbuje, ten nie wygrywa, a warto by było te ryby rozmnożyć. Natomiast jakby mi się udało z nimi, no to mam większy gatunek Astyanaxa, Astyanax lacustris, i też bym chciał te drugie ryby dopuścić do tarła, bo fajnie byłoby mieć obydwa te gatunki nadal w swoich akwariach. Pozdrawiam serdecznie, zapraszam do następnych filmów. Cześć!